Siemanko, przed Wami odcinek, który myślę, że jest kluczowy, jeśli chodzi o ten projekt, czyli operacja. Myślę, że ten materiał może być bardzo wartościowy dla ludzi, którzy to przechodzili lub w przyszłości niestety będą przechodzić. Ze względu na to, że zrobiliśmy ten materiał dosyć szczegółowo, w tym odcinku zobaczycie ujęcia, które dla niektórych mogą być drastyczne i niekomfortowe do oglądania, więc jeśli jesteś taką osobą, to albo po prostu nie oglądaj tego odcinka, albo przeskipuj te niektóre części. A ci, którzy ze mną zostaną, miłego oglądania i dajcie znać, co myślicie. Aktualnie jesteśmy w drodze do Poznania, do Konina. No i jedziemy do Guardian Clinic, gdzie dr Andrzej Pyda będzie mnie operował, będę miał rekonstrukcję kolana i chciałbym to udokumentować. Fris z Podkarpacia. Ja jestem umówiony na operację więzadeł krzyżowych. To było zrobione na szybko i ja w piątek się dowiedziałem Nie w ma ogóle. pan żadnych oryginałów, dobrze? Już zaczyna mi Co? Zaczyna do mnie dochodzić, że zaraz będę miał operację. Wszyscy piszą do mnie z klubu teraz. Chyba wiedzą, że mam operację. Mam naprawdę duże wsparcie. Więcej tych podpisów niż jakbym kontrakt normalnie w klubie podpisywał. Skończyliśmy właśnie wypełniać wszystkie dokumenty, wszystkie potrzebne tutaj dokumentacja, moje badania krwi, tutaj mam rezonans, przygotowanie anestezjologiczne. No i nic, idziemy dalej. No, wydaje mi się, że już pokoju jakiegoś. Czyli tak, był ponowny uraz kolana, które miało już rekonstrukcję, tak? Czyli tutaj widać, że była rekonstrukcja krzyżowego przedniego. I ten ponowny uraz doprowadził do uszkodzenia kilku struktur kolana i tu jest uszkodzenie korzenia tylnego łąkotki bocznej, jest uszkodzenie chrząstki stawowej, no i jest uszkodzenie tego przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego, którego musimy sprawdzić w środku, jak ono wygląda, czy będzie wymagało naprawy, czy będzie wymagało to rewizyjnej rekonstrukcji, czy tylko zajmiemy się tymi uszkodzonymi elementami, o których wspomniałem. Jakaś ciągłość tego ACL-a jeszcze jest? No, tutaj jakby rozmawialiśmy o tym, że ACL ma zmieniony trochę sygnał, jego wiązki tutaj gdzieś sobie przebiegają, ale trzeba ocenić, czy on jest prawidłowo napięty w stawie, nie? Czyli rezonans nie pokazuje jednoznacznie, że on się całkowicie urwał, natomiast może być niewydolny ten przeszczep, no i wtedy trzeba zrobić nowe. Na podstawie rezonansu dużo wiemy, teraz sobie zbadamy kolano, a potem kamera w środku oceni elementy i sobie zobaczymy już na żywo, co wymaga naprawy. Także zapraszam na kozetkę. Trochę jeszcze jest tego płynu, dużo nie ma, ale trochę jest. Dobra, ze zgięciem, jak tu wyglądamy. To boli coś? Jakbyś pchał mocno, to może, ale tak to nie. Okej. Tu? Nie za bardzo. Nie jakoś bardzo. Ono nie jest jakieś... Mam takie dziwne uczucie czasami. Ono się pojawia z tyłu kolana, tak jakby mnie spinało. I ja czasami jestem w stanie jakby je rozluźnić trochę. I ja normalnie czuję, jakby mi coś trochę przeskoczyło i ból To ustępuje. może być ten korzeń łąkotki, nie? Czyli tam jest korzeń, to jest taki, dwa zaczepy łąkotki są i korzeń tylny, korzeń przedni. Jeżeli ten korzeń się teraz odczepił, no to on może powodować, że część tej łąkotki tam się przemieszcza, przeskakuje. Okej. I wtedy jest taki ból... Takie odczucie może być, no to i tak w artroskopii, czyli w środku w kolanie się zweryfikuje, na ile to jest to, nie? Tutaj sobie sprawdzamy zwartość, zakres ruchomości. A więc plan jest taki, żeby zrobić tutaj dwie dziurki w tym miejscu, zajrzeć do środka. Jeżeli trzeba będzie więzadło na nowo naprawiać, to bierzemy kawałek ścięgna mięśnia czworogłowego tutaj z bloczkiem kostnym i wstawiamy w miejsce tego więzadła. Nie? Tutaj widać, że w tym teście jest trochę tego ruchu niestabilności, także no jest prawdopodobne, że trzeba będzie się tym więzadłem zająć. Nie? Ładnie ogolona noga. Idziemy do przodu. Będzie dobrze. Już doszło do mnie, że będę miał operację, nie? Nic, wypełniam jakieś ostatnie papiery, no i ma chyba przyjść pani czy pan anestezjolog i będziemy rozmawiać sobie co dalej i już to jest moment, kiedy zaczynam odczuwać, że mam operację, bo do tego momentu było ok. A teraz no zobaczymy, będzie dobrze.
Odczuwam emocje, no. Jednak odczuwam. Czekam na panią anestezjolog i będziemy rozmawiać, jak będę znieczulany. Czy całkowicie, czy tak troszeczkę, czy tylko dół. Nie wiem sam w sumie, jakie mam opcje. Zobaczymy, co pani powie. Przysięgam, że zastanawiałem się nad tym, żeby wszystko, znaczy nie czuć, tylko słyszeć i być świadomym, jeśli jest taka opcja. Bo chciałbym to przeżyć, zobaczyć, jak to jest, ale chyba mi to zryje głowę. Po negocjacjach z samym sobą w głowie stwierdziłem chyba, że wolę spać. Chyba to będzie zdrowsze dla mojej psychiki. W ogóle też historia z pierwszej operacji. Nauczony polskimi szpitalami, bo ja tam po szpitalach nie jeździłem nigdy. Mówię do Ali, weź ty mi jedź do sklepu, kup mi owoce, wiesz, nakupuj mi jedzenia, bo nie będę miał co jeść, nie? No i przywiozą mi te rzeczy, tak na tym leżały te rzeczy. Pamiętam, ten doktor przyszedł, tak się popatrzył na to jedzenie, patrzył się na mnie i on mówi do mnie, ale przecież ty możesz obiad, kolację i wszystko, co chcesz, nie? No i normalnie mi przynieśli menu, wiesz, jak w restauracji. Śmieszne. Ale pamiętam, nie zapomnę, jak właśnie ten doktor przyszedł, tak się na mnie patrzy na te banany, a cel prawy. Dobra. Jest pan na coś uczulony? Nie. Kiedy pan jadł ostatni raz? Wczoraj wieczorem? Dobrze. Znieczulenie będzie polegać, bo już był pan znieczulony, wiedziałem. Tak? Tak, ja miałem to samo kiedyś. No to ukucie w plecy od pasa w dół. Do tego jeszcze ukucie w prawą pachwinę, znieczulenia nerwu udowego, żeby mniej bolało po zabiegu. Okej. Czyli nie będę spał? No i leki dożyły, żeby pan spał. Okej. Jeśli pan chce spać, nie ma sprawy. Damy leki tak, że pan prześpi cały zabieg. Okej, a najpierw będzie... Wejdzie pan na salę operacyjną, dostanie pan jeden lek, drugi lek, żeby się rozluźnić, być spokojniejszym. Okej. Wtedy ukuje najpierw pachwinę, później w kręgosłup. Ułożą pana do zabiegu odpowiednio, jak już się zabieg zacznie, dostanie pan jeszcze dodatkowy lek, żeby już spać głęboko w trakcie samego Dobra. zabiegu. Okej. Zrób mi ładne zdjęcie z sali operacyjnej. Na Instagram. No, śpiewie chichy, ale już czuję, nie? Że się zbliża. Kwestia jakby rewizyjnej rekonstrukcji, czyli takiej, w której naprawiamy więzadło jeszcze raz, albo zaglądamy do stawu i oceniamy więzadło, wiąże się z trochę innym podejściem. W sensie musimy ocenić, czy można zrobić przede wszystkim jednoetapowo taką rewizję, czyli można w jednym zabiegu usunąć uszkodzone więzadło i wstawić nowe więzadło, czyli technicznie jest to trochę inna operacja niż taka pierwotna rekonstrukcja, natomiast zasady są podobne, czyli trzeba wytworzyć w odpowiednim miejscu kanały kostne, przez które przeprowadza się przeszczep więzadła. Więc jest to troszkę dłuższy zabieg, w czasie którego mogą wyniknąć pewne sytuacje, no i adekwatnie do tego, co się dzieje, trzeba decydować, czy ten zabieg można poprowadzić jednoetapowo, czy dwuetapowo. Cały zabieg operacyjny składa się z kilku etapów i kilku elementów. Podczas zabiegu na sali operacyjnej obecny jest anestezjolog wraz z pielęgniarką anestezjologiczną. Obecna jest instrumentariuszka czysta i brudna. Obecny jest lekarz oraz obecny jest lekarz asystujący lub asysta oraz pani odpowiedzialna za porządek, czyli pani salowa. Znieczulenie w operacjach ortopedycznych to najczęściej znieczulenie zewnątrzoponowe. Oczywiście sposób znieczulenia i metoda znieczulenia ustalana jest dużo wcześniej, przed samym zabiegiem. Tu w przypadku Pawła będzie zastosowane znieczulenie zewnątrzoponowe oraz dodatkowo blokada nerwów obwodowych. Widzimy tutaj wykonywanie blokady nerwu udowego, tak aby pooperacyjnie zmniejszyć dolegliwości bólowe. Blokada ta polega na podaniu leku w okolice nerwu pod kontrolą ultrasonografii. Taki lek powoduje zahamowanie przewodnictwa nerwowego przez strukturę nerwu i tym samym zniesienie dolegliwości bólowych. Następnie anestezjolog przechodzi do znieczulenia zewnątrzoponowego, czyli układa pacjenta w odpowiedni sposób. Przygotowywane jest miejsce wkucia igły w okolice kręgosłupa. Podanie leku do przestrzeni zewnątrzoponowej powoduje zniesienie dolegliwości czucia w obrębie jednej lub obu kończyn dolnych. Takie znieczulenie trwa około 2-3 godziny i jest zupełnie wystarczające do przeprowadzenia bezbólowo operacji. Przed każdą operacją planowane są działania na podstawie badań obrazowych. Tutaj przygotowuję na sali operacyjnej obrazy rezonansu magnetycznego, tak aby mieć do nich dostęp przez cały czas operacji. Tutaj widzimy panie instrumentariuszki przygotowujące narzędzia do zabiegu.
Każdy zabieg jest po to wcześniej zaplanowany, aby przygotować odpowiednie zestawy narzędzi. Czyli inne są zestawy narzędzi, jeżeli wykonujemy rekonstrukcję na przykład więzadła krzyżowego przedniego, inne jeżeli stabilizujemy korzeń łąkotki, inne jeżeli wykonujemy rekonstrukcję więzadła krzyżowego tylnego. Także to planowanie musi się odbyć dużo wcześniej, tak aby cały zespół wiedział, jakie przygotować narzędzia i instrumentariuszki wiedziały, co po kolei będziemy robić. Operacja kolana odbywa się najczęściej w tak zwanym niedokrwieniu, czyli zakładana jest teraz opaska Esmarcha, pozwalająca na to, aby zatrzymać dopływ krwi do operowanej nogi. Odbywa się to po to, aby w trakcie zabiegu nie było krwawienia dostawu i była dobra wizualizacja struktur. Opaska Esmarcha zakładana jest na maksymalny czas 2 godzin i po tym czasie musi być zwolniona. Tyle może bezpiecznie być noga w niedokrwieniu. Po takim przygotowaniu przechodzimy do mycia pola operacyjnego, czyli specjalnej procedury dezynfekcji nogi, tak aby zmniejszyć ryzyko infekcji i powikłań bakteryjnych. Po umyciu operowana noga zabezpieczana jest zestawem jałowych chust, tak aby utrzymać czystość pola operacyjnego. Przygotowanie obejmuje podłączenie tzw. wieży artroskopowej, od której idzie światłowód, od której idzie przewód kamery, ssak oraz urządzenie do kauteryzacji, czyli do zamykania ewentualnie krwawiących naczyń krwionośnych. Każdorazowo przed zabiegiem sprawdzana jest optyka, odpowiednia wizualizacja oraz sprawdzane są wszystkie narzędzia potrzebne do operacji. W wieży artroskopowej wprowadzane są dane pacjenta, tak aby potem można było rejestrować obrazy z samej kamery artroskopowej. Po jałowym obłożeniu pola operacyjnego i umyciu się operatora od całego zespołu przechodzi się do procedury zabiegu. Tuż przed tą procedurą zaciskana jest opaska Esmarcha, tak aby można było operować w niedokrwieniu. Przed rozpoczęciem operacji jeszcze jedno przemycie okolicy operowanej. Jak widać, cały zespół w pełnej gotowości, wszyscy na swoich stanowiskach, każdy wie, co ma robić, bo każda operacja to jest praca całego zespołu, nie tylko lekarza operującego. Pierwszym etapem operacji jest wizualizacja wnętrza stawu, czyli klasyczna artroskopia. Za pomocą kamery zaglądamy do jamy stawu i oceniamy uszkodzone struktury. Oceniane są łąkotki, chrząstka stawowa oraz w przypadku Pawła poddany jest ocenie przeszczep więzadła krzyżowego przedniego. Na tym etapie sprawdzane są poszczególne elementy stawu. Zaglądamy do przedziału bocznego, do przedziału przyśrodkowego, oceniamy chrząstkę stawową, oceniamy więzadło krzyżowe przednie. Czy jest ono prawidłowo napięte, czy ma prawidłowy przebieg. W przypadku więzadła Pawła niestety widać, że jest ono luźniejsze, nie ma odpowiedniego napięcia i jego przebieg nie jest do końca anatomiczny. W tej sytuacji decydujemy, aby ponownie wykonać rekonstrukcję, czyli odtworzyć więzadło krzyżowe przednie ze ścięgna mięśnia czworogłowego. Dodatkowym uszkodzeniem widocznym w stawie jest uszkodzenie korzenia tylnego łąkotki bocznej. Przystępując do całej procedury, w pierwszej kolejności oczyszczamy elementy stawu, czyli usuwamy błonę maziową, tak aby uzyskać dobrą wizualizację wnętrza. W przypadku rewizyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego część zabiegu odbywa się w środku w kolanie i to widzimy przy pomocy kamery, natomiast pewne elementy wykonujemy niejako z zewnątrz, czyli potrzebne jest nacięcie skóry w okolicy, w którym wcześniej wywiercony i prowadzony był kanał kostny w kości piszczelowej. Musimy odnaleźć ten kanał, oczyścić go, aby móc do niego wprowadzić nowy przeszczep. Kolejnym etapem jest pobranie przeszczepu do odtworzenia nowego więzadła krzyżowego przedniego. Przeszczep pobieram ze ścięgna mięśnia czworogłowego. W tym celu należy naciąć skórę nieco powyżej kolana, odpreparować tkankę podskórną, dotrzeć do rozcięgna mięśnia czworogłowego. Pobierany jest centymetrowy pasek ścięgna o długości około 8 cm. Tak pobrane ścięgno następnie przenoszone jest na kolejny stolik operacyjny i tam jest przygotowywane do wszczepienia do kolana. Przygotowanie ścięgna obejmuje wygładzenie ścięgna, usunięcie nadmiaru zbędnych tkanek, wyrównanie jego
grubości średnicy oraz obszycie końców, tak aby można było zamontować do nich mocowania, którymi ścięgno będzie przyczepione do elementów kostnych w kolanie. W tym czasie zaszywana jest rana po pobraniu ścięgna. Widzimy wiercenie kanału kostnego potrzebnego do ustabilizowania korzenia tylnego łąkotki bocznej za pomocą dwóch szwów typu lasso loop. Zostało zidentyfikowane uszkodzenie chrząstki na kłykciu przyśrodkowym kości udowej. Takie uszkodzenie wymaga oczyszczenia za pomocą shavera oraz wykonywane są mikrozłamania dna ubytku. Jest to niewielkie uszkodzenie chrząstki, więc można tutaj zastosować procedurę mikrozłamań. Procedura wszczepienia więzadła krzyżowego przedniego zakłada wykonanie dwóch kanałów kostnych. Jeden w kości piszczelowej, drugi w kości udowej. W przypadku rewizyjnych rekonstrukcji musimy ocenić, czy kanały wykonane w pierwszej operacji nadają się do wykorzystania, czy musimy zmienić ich lokalizację. W przypadku kolana Pawła kanał piszczelowy możemy wykorzystać, gdyż on jest prawidłowo położony, natomiast kanał udowy był wykonany starszą metodą i techniką operacyjną, więc kanał udowy będziemy wiercić nowy w innym miejscu. W momencie, kiedy mamy przygotowane kanały kostne, możemy przeprowadzać przeszczep więzadła krzyżowego przedniego. Przystępujemy do końcowej i ostatniej już fazy operacji. Widzimy wprowadzanie przeszczepu do stawu kolanowego przez kanał piszczelowy za pomocą specjalnych nici prowadzących. Widać uprzednio przygotowany przeszczep, który jest wzmocniony specjalną taśmą typu internal brace. Jest ona stosowana po to, aby w pierwszym etapie wgajania się przeszczepu odciążyć gojącą się tkankę i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub niewgojenia się przeszczepu. Przeszczep stabilizowany jest w kości udowej za pomocą systemu wieszadłowego, tzw. endobaton lub tightrope, natomiast w kości piszczelowej najczęściej stosowana jest śruba interferencyjna. Tu widzimy ostateczny moment napinania przeszczepu. Jeszcze jedno spojrzenie do środka, ocena napięcia przeszczepu i tego, czy prawidłowo stabilizuje staw oraz czy nie ma konfliktu z elementami kostnymi. Jestem po operacji. Godzina jest 23:30. Nie nagrywałem nic do tej pory, bo byłem zmięty, zmęczony i nawet nie obolały, bo w sumie jeszcze mnie leki trzymają. No ale tutaj sporo się działo. No, mam cały czas podawane leki, kroplówki, jakieś leki przeciwbólowe. Mam też antybiotyk, żeby tam się nic się nie wdało. Też mam Game Ready. Game Ready, dla tych co nie wiedzą, to jest takie urządzenie chłodzące. Jak widzicie, warunki tutaj mam super, nie mam na co narzekać, też panie są bardzo miłe. Bardzo dobre jedzenie w sumie, chyba że ja byłem aż taki głodny, bo nie jadłem nic od rana. No zaczęło się w końcu, chciałem to, żeby się zaczęło, bo najgorsze jest to czekanie na tą operację i wyczekiwanie, aż ten dzień nadejdzie, a teraz już każda minuta, każda chwila, każda sekunda przybliża mnie do powrotu na boisko, więc z jednej strony się cieszę, z drugiej wiadomo, nie fajnie, bo jeszcze przed chwilą oglądałem Ligę Mistrzów, więc wiem, że dalej, tak jak za pierwszym razem, raczej za dużo meczów nie będę oglądał. Teraz wszystko jest dobrze, wszystko dobrze jest, nie boli mnie, bo to cały czas dostaję jakieś przeciwbólowe leki, jakieś kroplówki, ale jest spoko. Czuję się teraz trochę słabo, ale jestem już po wszystkim, wychodzimy z kliniki. Będziemy jechać do domu i się rehabilitować, już jakieś ćwiczenia dostałem, wszystko wiem i lecimy dalej.